Dzisiaj odwiedzimy gotycką katedrę, wybudowaną w 1152 roku w Trondheim. Wokół katedry możecie zobaczyć bardzo dużo pięknych grobów. Generalnie jest to jedno z moich ulubionych miejsc całej mojej podróży po Norwegii. Coraz bliżej możecie podziwiać piękno tej katedry. Stadium packed, born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Zobaczcie na te figury wszystkie, które tam są. Sakra. Piękna. Powiem wam, że front tej katedry potrafi zaskoczyć. Jeżeli będziecie tu kiedyś, to koniecznie spędźcie trochę czasu na obserwowaniu wszystkich tych pięknych detali. To miejsce naprawdę tworzy mega klimat. Jest to największa świątynia w całej Skandynawii. Jest miejscem pochówku króla Norwegii Olafa II. No ale piękne. Wow. Patrz na to. Masakra. Takiego jeszcze nie widziałem. Tu chyba grają na tych organach. No, to robi wrażenie. Popatrzcie na to. Dla fana gotyckich klimatów ta katedra to totalny kosmos. Ja należę do takich osób, które uwielbiają właśnie takie miejsca. Katedra jest tradycyjnym miejscem pochówku rodzin królewskich, a od 1814 roku stanowi miejsce koronacji wszystkich kolejnych monarchów Norwegii. Masakra. Jaka wielka. Jaka wielka, jaka ładna. Jeszcze można za dodatkową opłatą gdzieś tam wejść na samą górę, żeby był ładniejszy widok. No ale my też nie mamy na to czasu. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. W 1153 roku świątynia stała się katedrą katolickiej archidiecezji Nidaros. Była nią aż do ucieczki z miasta ostatniego katolickiego arcybiskupa Olafa w 1537 roku, kiedy to rozpowszechnił się protestantyzm. W katedrze przechowywane są norweskie regalia. Z wieży katedry można podziwiać widok całej okolicy. I tu uwaga, musicie sobie to zaplanować, bo wpuszczają do wieży w wyznaczonych porach. Prace nad katedrą rozpoczęły się około 1070 roku, a zakończyły dopiero około 1300. Pisma od nich do wypożyczenia. Tu jakiś ołtarzyk. Czy są tu fani gry gotyk? Czy to nie wygląda jak wieża Xardasa? W katedrze jest całkiem sporo osób, które oprowadzają wycieczki w różnych językach. O, tu widać, że są ubrani jak w Hogwarcie, jak w Harrym Potterze. Idziemy na ołtarz. Za chwilę zobaczymy, co jeszcze skrywa ta katedra. Jakie zdobienia, wszystkie fajne, ładne. Powiem wam, że mało kiedy jestem tak zachwycony wnętrzem kościoła. Jeszcze trochę pozwiedzamy. Na przestrzeni lat katedra była wielokrotnie niszczona przez pożary. Obecny wygląd zawdzięcza rozpoczętej w 1869 roku odbudowie. To taki ołtarzyk, na który można wejść. Tak szczerze, to wszedłem tu bez zastanowienia. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem. Aha, bo takie pieczątki ogólnie się dostaje, żeby tu wejść. Te co mam na ręce. Tu już nie wolno. Przejdziemy się wokół, co? Zobaczymy, co to jest za ołtarzem. No tu już jest ciemno. To ogólnie jest tak surowo mocno. Okej, wróćmy do Olafa II, który jest tu pochowany. Wprowadził on w swym kraju chrześcijaństwo i przez wiele lat po jego śmierci jego grób był miejscem pielgrzymek.
To sprawiło, że 40 lat po pogrzebie zaczęto budować tutaj katedrę. Niestety srebrna trumna Olafa nie zachowała się, gdyż w 1537 roku wywieziono ją do Danii. Ktoś z Was wie, po co są poukładane te kamienie? Kolejna kaplica. Taki klimat, jakbym normalnie chodził w grze gotyk. Bardzo fajnie. Mówię, no klimat tak jakbym w grze gotyk chodził. Teraz idziemy na misję. Wykonywać do Xardasa. O, wieżę Xardasa. Nie wiem, czy widzieliście, ale na frontowej ścianie katedry znajduje się 57 rzeźb apostołów i świętych. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. No niestety nie wejdziemy, bo wejście jest co ileś minut. No i niestety o 11 jest kolejne, a my już musimy być. Tak, Sylwia, ale nie zdążysz wejść. Nie zdążysz tam wejść. You can combine them, play with over 11,400 organ pipes at the same time. I don't know why we need that many, but I do know that in Sweden the biggest organ has 10,571 organ pipes. Little compared to those two organs combined. And the point is, Nidaros Cathedral was a gathering point for Norwegian history, and there was some national romantics with it as well. And probably it gives us more pleasure than it should to beat our friendly rival, Sweden, given that last time we coronated a king here in the Nidaros Cathedral in 1906, it was to celebrate the freedom from the union with Sweden, the abolition of the union. So with that, I do hope that you found this introduction interesting. You could look at the Sami altar on this side, which is very unique for the Nidaros Cathedral and which is to be advised. But I do really like it that we have so many visitors here, because you have all contributed to the restoration of the cathedral. Thank you very much. Thank you. Dobra, słyszeliście troszeczkę. Przechodzimy jeszcze tutaj. No dobra, tu macie świetny pulpit, który umożliwi Wam zaciągnięcie trochę więcej informacji niż usłyszeliście ode mnie. Jak dla mnie sam pomysł takiego czegoś jest świetny. Oczywiście trzeba trochę znać język angielski, albo któryś inny z dostępnych. Mały ołtarzyk. Pozłacany, o dziwo. Ale jest tu bardzo mało złota. Z tego co widziałem, to całkiem sporo ludzi korzysta z tych przewodników po katedrze. I przyznam się, że nawet sam trochę podłączyłem się do pewnej grupy, aby podsłuchać co nieco. To kolejna dobrze zorganizowana rzecz tutaj. Niestety chyba nie widziałem żadnego mówiącego po polsku. Co do organizacji, to warto wcześniej poczytać, na jakich zasadach odbywa się tutaj zwiedzanie. Na przykład z takim przewodnikiem. My go nie mieliśmy, więc nie mogę się wypowiedzieć w tej kwestii. Zobaczcie jeszcze to ciekawe zdobienie. Ci jest ładniejszy niż ten we Wiedniu, co byliśmy. Niż ten we Wiedniu, co byliśmy. Raczej ładniejszy. Ta rozeta tutaj robi wrażenie. Tu jakieś malowidła. Idziemy jeszcze od zewnątrz go pokazać. Zobaczyć ostatnie szlify.
Jeszcze takie. Lecimy na zewnątrz. Bo jeszcze można iść tutaj, to ogrody zobaczyć, to chodź zobaczyć. Daj rękę. Tam potwory wiszą z tego, jak to się nazywa? Ghostbusters. Proszę, nawet dywan mi rozwinął. Idziemy, bo panie tu sprzątają, zamiatają. Jak pachnie ciastem. A, bo to taki jarmark. Jarmark pszczyński tu się zrobił. Do kupienia badziewia. Chyba jestem tu jeszcze za wcześnie. Tu jakieś rzeczy z owczej wełny chyba. Jakieś pierdy, lizaki, cukierki, biżuteria, ozdoby. No się chyba dopiero rozkręca. No. Minerały, ametyst mamy w domu. O proszę, pani rozwija już czerwony dywan przede mną. I zaraz będę mógł przejść. Już mi daje królowi. Wie, że już król idzie. I już będę szedł zaraz po nim. Oni już wiedzą, kiedy król nadchodzi. King is coming. Dobra, idziemy, żeby panią nie podeptać tego. Czerwony dywan. Dobra, przejdziemy kawałek po czerwonym dywanie. Idziemy wokół, ja? No to ci iść. No tam są. O, ich nie będzie widać. Tam są. Tam można było wejść. No spóźniliśmy się. A patrz, stała grupka. Tylko my poszli dalej wokół ołtarza, a oni właśnie wchodzili. Co ja tam właśnie mówiłem, co tu robią, nie? No. My nie zdążyliśmy. No, tu są te właśnie demony. Całe gorgony, czy co to tam jest. Ghostbusters. Oni jeszcze lepiej widzą, bo oni są pod nimi. Tam to dosłownie tak jak w filmie. Widać je tam. I jak się podobała katedra? Ja jestem w szoku, że takie piękne arcydzieło mogłem zobaczyć. To miasto skrywa jeszcze trochę takich pięknych budowli, natomiast zobaczycie je dopiero w innym odcinku. Nie wiem, czy będzie ich widać, ale nie będzie. Chodź, Harlow. Żona ino Harlow dzisiaj cały dzień. Kolejne wejście. Kolejna jakaś kopuła. Idziemy. Dalej, przyspiesz. Jedyne co mi zabrakło to trochę bardzo starych, wielkich grobów. Ale niestety jest wszystko tak na ostatni guzik zapięte. Czasem ciężko zdążyć ze wszystkim. Nawet takie głupie zdjęcie, żeby sobie zrobić, to ja czasem nie mam czasu zdjęcia sobie zrobić. Jestem w jakimś miejscu, nie mam normalnie czasu to zdjęcia zrobić. Tu też jest ładnie, to tu zrobimy sobie zdjęcie. O, jakaś ściana w sklepie. W sklepie z pamiątkami. Masakra. Jaka ładna. Tu jakieś figurki. Diobły.
No to by trzeba było co? Olafa, no. Powiem wam, że to chyba jeden z najlepiej zaopatrzonych sklepów z pamiątkami z danego miejsca. Wiecie, troli i tak dalej, wszędzie jest cała masa, ale generalnie jeżeli chodzi o jakąś daną jedną atrakcję, to czasem trzeba się naszukać czegoś fajnego do kupienia. Tu była cała gama różnych produktów. Od figureczek czy kartek po kopie fasady katedry. Oczywiście do wszystkiego potrzeba podchodzić z rozsądkiem. My staramy się kupić dosłownie jakąś drobnicę, aby przypominała nam o danym miejscu na starość. Tak więc będziemy kończyć ten odcinek, a już za 2 tygodnie zobaczycie resztę miasta. I uwaga, naprawdę będzie warto przejść ze mną po mieście. Cześć! I'm changing who I am. I'm making a new plan. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.